Dashbur, witam Was na kolejnym wyjściu. Pokrótce, jest totalna zmiana. Zmieniliśmy teren tam z tego pozyskania drewna, co widzieliście w ostatnim odcinku. Pojechaliśmy na drugą stronę. Godzina 17:30, przyjeżdżamy. Wybieram balot, przy którym będziemy stać, ponieważ nie chciałem iść na ambonę. Mówię, zostaniemy przy balocie, bo te jelenie raczej tutaj chodzą. A pod amboną ryczy bieg już. Więc nie będziemy tu przedłużać, tylko ciśniemy na ambonkę. Tam sobie siądziemy i jak coś, to będziemy podchodzić od balota do balota, może się uda podejść, jak wyjdę jeszcze za dnia. A jak nie, to posiedzimy, chociaż tu jest bardzo dobre miejsce na rano. W dalszej części odcinka zobaczycie testy nowego termowizora, którego dostałem od Arka z Tamedu do przetestowania, do zobaczenia. Jeżeli komuś się tam nie podoba, możecie sobie... No ryczy. Jak komuś się nie będzie podobać, to proszę przewinąć i nie oglądać, a jak ktoś chce zobaczyć, jaki obraz jest EH35, no to wtedy sobie zobaczy. Wstawiam to jako ciekawostkę. Link do termowizora zostawiam pod odcinkiem, także idziemy na ambonę. Słuchajcie, teraz sobie Wam opowiem to o termowizorze EH35A. Będziecie pewnie słyszeć tyle plany, że nie wiem, czy się nagra tego ryczącego byka, ponieważ na pewno nie jeden, tylko dwa ryczą. Jeden ryczy bardzo dobrze. I nie wiem, czy tu wysiedzę, czy będziemy na niego szli. No myślę, że będzie mi ciężko tu wysiedzieć, a wiem, że jest do zrobienia ten byk. Ale dobra, po kolei. Słuchajcie, dostałem ten termo i ja wiem, że niektórzy zaraz będą napisać w komentarzach, że takie rzeczy, które im po prostu nie przemyślą do końca, a piszą. Natomiast ja mam to do siebie, że nawet jak potrzebuję coś kupić, ostatnio chciałem kupić Stasiowi rower, to też sobie wszedłem na YouTube'a i zobaczyłem, jaki rower mam dla 7-latka kupić, więc też oglądam, a Wy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to działa, jak z tego widać, to Was interesuje i poznać moją opinię na temat tego termowizora, to teraz Wam ją przedstawię. Jeżeli komuś się nie podoba, niech sobie przesunie dalej. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, mam go prawie tydzień czasu. Będzie kilka nagrań z tego modelu i powiem Wam tak, parę suchych danych, które możecie znaleźć u nas na stronie. Najważniejsze, matryca 640, ale druga bardzo, bardzo ważna rzecz, wyświetlacz 1440 na 1024. Jakość obrazu przy najmniejszym powiększeniu, a startowo zaczyna ten termowizor od 2, czyli to, co ja lubię, dobrze o tym wiecie. Fajne pole widzenia. Jakość na dwójce jest rewelacyjna. No zobaczycie nagrania, ocenicie sami. Coś już udało mi się tym termowizorem nagrać, i dziki, i jelenie. Pozrzucam materiały i Michał, jak będzie składał, to po prostu wrzuci. Czekam na Wasze komentarze, opinie. Co ten termowizor ma takiego fajnego w sobie, a i co ma nie fajnego, to zaraz Wam pokażę, co mi się nie podoba. Najfajniejsze w nim wszystkim to jest, moi drodzy, cena. Ten termowizor kosztuje 4,9 bez złotówki, 640, obiektyw 35 i wyświetlacz 1440. Chyba tańszej opcji na rynku o tych parametrach nie ma. Jakość obrazu bardzo dobra, bateria trzyma mega długo, że jestem w szoku. Bateria jest niewymienna, wbudowana, regulacja ostrości działa płynnie, żadnych zastrzeżeń. Największe zastrzeżenie, które ja mam, to do tej klapki. Jak płacicie za coś 10 koła, to byście chcieli, żeby ta klapka się zamykała i domykała. Moja się tak się domyka, jakby chciała, a nie mogła. To mi się nie podoba, to zrobili kiepskie, powinno być to zrobione lepiej, powinno być to zrobione, nie wiem, na magnes, obojętnie jak. I nie jest obrotowa, nie? I nie jest obrotowa. Druga rzecz, która mi się nie podoba, to to, że sterowanie. Z jednej strony fajnie działa powiększenie, bo macie tu taką rolkę do scrollowania. Możecie sobie powiększać, przybliżać, jeżeli potrzebujecie. Drugi temat jest taki, że tym autopokrętłem obsługujecie praktycznie całe urządzenie. To słuchajcie, tryby kolorowe to tak wiadomo, każdy używa, ciepłe białe albo ciepłe czarne. Ja wolę chyba ciepłe czarne, nie, wolę ciepłe białe. Nie ma znaczenia. Te wszystkie fioletowe, różowe to mi są tak potrzebne jak świni siodło, więc powiem Wam, że... Ale do inspekcji jakieś? Może być. No, jakieś inspekcje, ale mówię, do łowiecko to zdecydowanie te dwa kolory. Nagrywa fajnie, jakość jest mega dobra, mega, powiem Wam, uczciwie jest mega, mega dobra. Myślę, że konkurencji nie ma. Patrząc na relację jakość do ceny, chyba jest w tej chwili wychodzi na prowadzenie na rynku.
a zobaczycie jak w nim widać. Także dobra rozdzielczość, dobra matryca, dobry wyświetlacz, dobra bateria, kiepskie detale. To jest nieporozumienie w ogóle. To mi się nie podoba. Ja noszę okulary, więc tą gumę zaginam tak, nie?
Teraz się zajmiemy polowaniem już na jelenie, także ci, co nie chcieli oglądać, to możecie wrócić. Chodźcie, będziemy polować. Słuchajcie, no, nie wytrzymam. Ten byk ryczy, odzywa się co jakiś czas, jest od nas 200 metrów, tylko tam będzie szybka akcja. Ja chciałem go ponagrywać, myślałem, że te jelenie wyjdą, jeszcze będzie widno tutaj na tą łąkę, nie chcą wyjść. On tam ma naprawdę dużo łań. Skąd wiem, bo jak jechaliśmy tutaj rano na polowanie, to je widzieliśmy. Widzieliśmy je no, daleko od drogi, ale była duża chmara i to jest, podejrzewam, ta chmara. No nie podejrzewam, tylko to jest na pewno ta chmara. I on ma tych łań sporo, więc decyzja jest taka, że podchodzimy. Jeżeli uda się go nagrać, ocenić, zobaczyć, co to za byk, to może nie być dużo czasu. Nie mówię, że tak będzie, ale sytuacja może być bardzo dynamiczna. Więc schodzimy na dół. Mamy do przejścia 200 metrów, zajdziemy tylko za taki węgiel i one tam powinny być. Powinny. No ale zobaczymy, czy będą. Dobra, szkoda czasu, idziemy. Są to.
No i co? Fajnie było, co? Nie wytrzymałem na tej ambonie, musieliśmy zejść z Michałem. Mieliśmy tych jeleni tu naprawdę dużo, jak mówiłem wam, że chmara była ogromna. I najlepsze jest to, że to się działo od nas 30 metrów. Nie było 130, to było 30 metrów. Wyszły te jelenie, można było pooglądać i obejrzę sobie ten materiał na spokojnie. Jak zobaczyłem cały ten spektakl, to już wiedziałem, że nie będę strzelał. To już byłem przekonany w 100%, że nie będę strzelał. Mimo że chyba ten bieg był selekcyjny. Mimo że według tych nowych zasad, chorych zasad selekcji, on był selekcyjny, miał po 3 w koronie. Chyba, że jeden miał 4. Ale nie wiem, chyba był to 12, mi się tak wydaje. Ale nie zwracałem na to uwagi, ponieważ już wiedziałem, że nie będę strzelał. W 100% byłem pewny, że nie strzelamy. Może był dzień, nagrywaliśmy w trybie dziennym, Michał przełączał na nocny, żeby było lepiej widać. Ale to wszystko było blisko nas. To się wszystko działo, nie wiem, w dystansie od 80 do 30 metrów. No teraz widzą widzowie, że szarówka jest. O, no dokładnie, no jeszcze jest szarówka. Myśmy już stamtąd odeszli, on sobie dalej ryczy w tym szuwarze, te łanie zagania. Fajnie było, bo wyszła najpierw część chmary, on później wrócił, przygonił drugą część chmary. No jak w książce, słuchajcie, jak normalnie opis w książce. Wyszły na łąkę, on sobie ryczy. W koło kibice biegały. Tego co tam z tym drzewem walczył, nagrałeś? Tak, oczywiście, ja go nagrywałem i nagrywałem. No. Walczył z tym drzewem. Oni się trzymają w koło chmary, tu były jeszcze inne byczki w koło, a on, byczki, nie lubię tego słowa, byki, a on konkretny pan Hanemu był sobie z łaniami. Chyba trzech kibiców nagrałem. Tak, mam nadzieję, że nikt go nie strzeli, że sobie będzie żył. A propos wieku, moim zdaniem ten byk ma takie 8, może 9 lat. To już taka koniec drugiej klasy, starej drugiej klasy, taki na pewno 9-letni byk. Ale niech żyje, niech ma się dobrze, niech żyje. Oczy cieszy, bo naprawdę fajne nagranie. Ja się cieszę, że udało się to nagrać. Jakbyśmy tu byli rano, to myślę, że jeszcze by lepiej się udało nagrać. Ale dziwi mnie, że tylko jest jeden tutaj taki ryczący i ma tak potężną chmarę, że jeszcze nie doszły inne byki, ale za 2-3 dni tu zajrzymy, bo mi się wydaje, że tutaj do takiej chmary muszą dojść jeszcze inne byki, które będą wkoło niego tańczyć. Kończymy to wyjście. Mam nagranego tego jednego kibica, co ryczał. A tak, był tam taki jeden, pimpuś taki, no to niech on tam sobie ryczy. My rano z Michałem walczymy dalej, ale zmieniamy znowu miejsce, jedziemy zobaczyć winne i też tam będziemy na ziemi, nie ma tam, może siądziemy na ambonie, ale za długo pewnie nie wysiedzimy i siądziemy sobie na ścianie takiej łąki i tam poczekamy, tylko tam te jelenie potrafią być późno, dopiero godzina 7, 8 rano, więc będziemy czekać. Kończymy to wyjście, do zobaczenia na następnym Dashbur. Dashbur, witam Was na kolejnym wyjściu, nie będziemy przedłużać. Ostatnio udało nam się trochę ponagrywać tych jeleni. Dzisiaj też chciałbym, żeby się udało ponagrywać. Przyjechaliśmy pięknie, ryczą. Koncert jest wybitny. A może uda się strzelić fajnego byka. Także idziemy na to. Później trochę jeszcze Wam powiem o selekcji, ale to tak w 3-4 minutkach. Schodzimy na to.
Słuchajcie, docelowo mieliśmy być tutaj, w tym miejscu i sobie czekać na spokojnie na zejście na łąkach. Ale co się okazało? Okazało się, że jest wiatr zupełnie niekorzystny. Wiatr jest totalnie południowy. Jelenie są tam, znaczy tam są, teraz to już pewnie ich nie ma, ale były tam na polach i miały sobie tutaj schodzić. I mówię, staniemy tutaj z Michałem w tym miejscu, żeby było widać tą łąkę, która jest za mną i tą łąkę, która jest za Michałem. Natomiast wiatr był tak niekorzystny, jest cały czas, że to się w głowie nie mieści. Wszystko wieje w tamtą stronę. Nie było możliwości, żeby obejść to z drugiej strony, to tutaj taki teren. Jedyne co wam powiem, to pogoda idzie załamanie pogody i jest katastrofa, jeżeli chodzi o coś tam ryczy, ale one ryczą słabo. Jest ciepło, 17 stopni, więc znowu mamy... No, teraz będzie pewnie z 19. Z 21 wrzesień, czyli faza rykowiska wchodzi u nas w apogeum i tak potrwa tydzień, ale powiem wam jedno, że to nie jest dobra pogoda, nie dlatego, że no oczywiście ma tam na to wiele czynników, ale że one słabo ryczą, między innymi dlatego, że one się nie słyszą. Słuchajcie, jak tak wieje mocno, jeden byk drugiego nie słyszy i się nie nakręcają i dlatego tak się dzieje. No, lipa, po prostu lipa. No, liczyłem, że sobie tutaj staniemy i ponagrywamy, ale okazało się, że jednak jest to niemożliwe. Jeszcze dwa słowa na temat tej selekcji, bo Komisja przy Naczelnej Radzie Łowieckiej ustaliła sobie swoje zasady selekcji według nie wiem jakiego wzoru, nie wiem co tam kierowało nimi, ale mają takie widzimisię i chyba chcą pokazać, że potrafią, że mogą. A okręgi zrobiły swoje. W każdym okręgu mamy inną zasadę selekcji i powiem wam, i bardzo dobrze, bo my w okręgach wiemy co się dzieje, a nie tam w Warszawie. Siedzi tam 4-5 chłopów i sobie będą ustalać zasady selekcji takie same dla Olsztyna, jak i dla Łodzi. Bzdura absolutna. Natomiast to co uchwalili teraz, to ja takie pytanie mam, bo to jest dla mnie po prostu absurd. Ostatnio mi dużo widzów, dużo znajomych wysyła mi zdjęcia byków. Dostałem wczoraj zdjęcie byka 12-taka obustronnie koronnego, oczniak nad oczniak, opierak i podszyw w koronie, regularny, byk 7-letni, masa wieńca 11 kg. I według zasad nowych selekcji ten byk jest selekcyjny, no, naturalnie, ale jak strzelacie byka 14-taka, który ma 4 w koronie, ma z drugiej strony powiedzmy ma 3 w koronie i masa tego wieńca to jest 4 kg, on już nie jest selekcyjny i ma 9 lat, on już nie jest selekcyjny. Jest to absurd, jeszcze raz absurd. Zasady selekcji są tak potrzebne nam jak świni siodło, nam jak nam. Jeleniom w ogóle nie są potrzebne, natomiast one są potrzebne po to, żeby się uskuteczniali ci tam na samej górze i pisali kolejne bzdury, zmieniali te zasady selekcji co 3-4 lata, bo im się tak po prostu obudzą się, wstaną rano i powiedzą, dobra, trzeba zmienić zasady selekcji i zmieniają. Patologia po prostu, już nie wiem jak to nazwać. No i tyle. Jak widzicie, nagraliśmy sporo jeleni, nie każdego byka trzeba strzelić. Udało mi się w tym sezonie upolować 10-taka widlicznego, takiego jak chciałem, i to jeszcze medalowy byk. Udało mi się upolować myłkusa i udało mi się łownego starego byka 16-taka strzelić, tak? Więc no, co wam mam powiedzieć? Ja tam się tą selekcją za bardzo nie tyle, że nie przejmuję, ale dla mnie ta selekcja jest jaka jest, tak? To co chcę to strzelę, no może nie w tym sensie, że to co chcę to strzelę, bo zaraz tam będziecie pisać, ale ja sobie mocno selekcjonuję indywidualnie. Szukam fajnych selektów, fajnych byków. Wczoraj nam się udało nagrać przepięknego 12-taka z chmarą. Obraz jak z książki, po prostu jak z obrazu, ale niekoniecznie, a można go było strzelić. Chyba tak, gdyby on miał podszyw w koronie. Byłby selekcyjny niby, a szkoda tego byka. Więc my w łowiskach naszych wiemy co się dzieje, a nie Warszawa wie. Dobra, słuchajcie, postoimy tu chwilę i to dzisiaj to nie ma sensu. Trzeba będzie uciekać szybciej do domu, bo dzisiaj to jest totalnie bez sensu. Poczekamy co się będzie działo po południu, może przestanie wiać. No bo jutro piątek, jutro ma niby padać deszcz, no zobaczymy. Ale postoimy chwilę i zobaczymy czy nie ma z drugiej strony tej firanki jeleni. Nawet nie wiem, to wieje, raz z południa, słuchajcie, raz z takiego południowego zachodu.
Nie wiadomo, jak z każdej strony wieje. Dobra. Jak coś jeszcze ciekawego się nam pokaże do obiektywu, to oczywiście Wam pokażę. No i co? Kończymy nasze wyjście. Niestety, ale dzisiaj rano pogoda nam totalnie pokrzyżowała plany. Cały czas wieje. Zobaczymy, co będzie po południu. Mniej więcej namierzyłem jeszcze 3 byki wieczące u góry. Może tam przyatakujemy. Skarpy straszne, ale mi to na zdrowie wyjdzie, jak sobie tam wejdę i zejdę stamtąd. Więc powiem Wam, że no zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Ale plan jest ambitny. Atakujemy tam. Zobaczymy, jaki będzie w ogóle wiatr. Czy ten wiatr będzie dalej południowy. Taki, słuchajcie, jak w Chorwacji. Taki ciepły, taki normalnie jak na 21 wrzesień, to taki wiatr sierpniowy, bym powiedział. No ale niestety na to nie mamy żadnego wpływu. Zostawcie komentarz odnośnie Fireya. Zostawcie komentarz, jak Wam się podobały nasze jelenie, które nagraliśmy. No, jestem sam ciekawy, więc rykowisko trwa. My dla Was nagrywamy, kręcimy, cały czas utrzymujemy tempa, nie zwalniamy. Tempo wysokie, 2 odcinki w tygodniu. Co drugą niedzielę raport. Było trochę przerwy z tymi raportami, ale wiecie, urlopy, wakacje, takie tematy. Ale chyba wracamy na normalne tory. Jak uznamy, że tych odcinków mamy za dużo, żeby nam się to rykowisko nie przeciągnęło do grudnia, to na kanale oczywiście, a nie w lesie, no to będziemy dawać więcej tych odcinków, ale zobaczymy, jak to nam będzie wychodzić. Także co, ja Wam mówię dashbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.